Szukasz polskiej ekipy do wspólnej gry w Broken Arrow? Na naszym Discordzie znajomego znajdziesz graczy z różnym elo, początkujących jak i stopki gier rankingowych. Gry rankingowe, scenariusze w trybie kooperacyjnym czy tryb zombie. Do tego wymiana i wspólna analiza deków oraz omawianie wszystkich nowości i zmian w Broken Arrow. Kanał Broken Arrow na Discordzie znajomego, link jak zawsze w opisie filmu. Szanowni widzowie, drogie żbiczki, ja witam serdecznie, Zajczan z tej strony, proszę Państwa, Broken Arrow i mam dla Was nie tyle dobre nowinki, co mam tajne nowinki. Zgodnie z prośbą i propozycjami naszych widzów ze streamów, Zając wprowadza, a właściwie zaczyna rozpowszechniać nasze autorskie, elitarne deki do Broken Arrow, które są tworzone ekspertów, właściwie wykuwane w ekspertów i testowane bezpośrednio na zaciętych polach walki Broken Arrow w drodze po 3K elo. Proszę Państwa, dzisiaj testujemy zajęczy autorski deck na walki miejskie dla Rosji BTR Spammer 1.1. Zapraszam bardzo serdecznie na dzisiejszą analizę deku. Korzystasz z tego deku na własne ryzyko, Zając nie odpowiada za poniesione straty w elo i psychice przy stosowaniu tego deku. Po więcej informacji skonsultuj się z ekspertami na Discordzie znajomego. To nie jest nasza pierwsza analiza i upowszechnianie, udostępnianie deku, jeżeli chodzi o Broken Arrow, ale pierwszy raz w takim formacie. Zobaczymy, czy się przyjmie, że tutaj jest Zając, tu jest deck, a pod nami jest filmik z mocnej giereczki, jeżeli chodzi o zastosowanie tego deku. Żebyście mogli sobie w międzyczasie podejrzeć, jak to faktycznie wygląda. Przypomnę, że wszystkie powtórki są w znajomym chomiczanie, wszystkie meczyki na żywo gramy z widzami, ekipą i tak dalej i są na Twitchu na znajomym królika, a właściwie The One True Zając, a po więcej informacji o Broken Arrow, albo żeby znaleźć sobie ekipę do klikania, to zapraszam na naszego Discorda znajomego. Dajcie znać też, czy taki format Wam odpowiada, że ten ekran troszeczkę z Broken Arrow tutaj jest mniejszy i ten filmik nie jest rozpraszający, żeby sobie podglądać, ale wpadłem na pomysł, że to może fajnie wyglądać. Dobra, a my przechodzimy. Zamysł tego deku jest taki, że walczymy w mieście. Jest dużo map stricte miejskich, na wielu mapach mamy obszar, gdzie walczymy de facto w mieście, nawet jak są mapy jakieś bardziej leśne, otwarte, to i tak są obszary leśne. Ten deck idealnie sprawdza się na miejskie pole bitwy. Możesz tym sobie gdzieś powalczyć na jakichś lasach, bo też się nadaje, też są odpowiednie mechanizmy, elementy, które sobie omówimy, ale jak potrzebujesz deku na miasto, to jest idealny. I z czego on się składa? To jest tak, to jest batalion zmotoryzowany i zmechanizowany. Ciekawe połączenie i zaraz wyjdzie, dlaczego tak dobrze to wszystko współgra. Idealnie 10 000 rozdysponowane. Zaznaczę jeszcze, że core tego deku, no to żeby pozostał tym corem, natomiast całą resztę możecie sobie zmieniać gdzieś tam, dostosowywać, ulepszać według własnych upodobań, no bo jedną z najlepszych rzeczy jest tworzenie deków i dostosowanie ich do własnych już prywatnych potrzeb. Dobra, zaczniemy po kolei, zaczniemy od Reconu, chociaż corem deku są BTR-y, no, dlatego to jest BTR Spammer, no BTR-y. Wiem, że to są zmeszki i w tym deku nie ma żadnego zmechu, żadnego BWP, to są czyste, piękne BTR-y. Dywersanty jako prosty zwiat w wersji dywersantowej czatownicy to jest wasz jednostka do spotowania, świecenia laserem, to nie ma walczyć. Snajpery. Snajpery są o tyle fajne, jak dobrze je wykorzystacie, to są jednostki drugiego frontu, które walczą na pierwszym froncie. I to jeszcze walczą incognito. To nie są jednostki znaczy one też będą spotować, też mogą świecić laserkiem, ale jeżeli tym na przykład chodzimy i wyłączamy im możliwość strzelania, żeby tylko siedzieli, nie skupiali na siebie ognia, natomiast tych snajperów w budynkach, przypomnę, że to jest deck na miasto, to mamy budynki, kilka frontów tych budynków, ulic, to ich sobie stawiamy nie na pierwszej linii frontu, tylko gdzieś na drugiej, jakieś tylnie budynki, ale przez to, że mają duży zasięg tych snajperek i mają wysokie krycie, to mogą inkoguto sobie strzelać. Bierzesz takie 2-3 oddziały, wsadzasz w jeden budynek i pozwalasz im strzelać i oni sobie pyrkają po wrogiej piechocie. Wróg tego nie spotuje, a cały czas otrzymuje damagę. To nie będzie jakieś gigantyczne damagę na jednostkach wroga, ale będzie przygważdżać, robić przygwożdżenie i panikę wrogich oddziałów, a z czasem będzie pyrkać, nie? Jak wróg tak gdzieś ma jakiegoś towa schowanego, czy jakieś jednostki dopiero co wrzucił w budynek, no to wy sobie to powoli pyrkacie i obijacie. Tu można oczywiście skontrować, nawet jak tego nie wykryjesz, to podczas gierki widać animację lekko strzelania i wróg wtedy jedyne co robi, może zrobić tak naprawdę, to albo wam wjechać, i wy to wtedy masakrujecie swoimi oddziałami, albo bombić artylerią, to wtedy po prostu tych snajperów wycofujecie, ale naprawdę snajpery, które inkoguto cały czas strzelają z drugiej linii w mapach miejskich, to jest poezja. Rozwiewka jest do tego głównie, żeby kontrować wrogi zwiat. W mapach miejskich często są jakieś krzaczki, linia drzew i tak dalej. To są spoko, żeby wykorzystując 2,5 krycia i gdzieś tam karabiny SWD i tak dalej eliminować wrogi zwiat, albo nawet często ludzie korzystają z
tych pojazdów spotujących, no to gdzieś tam RPG-iem bombną, 2 jednostki takie wiecie, żeby dopełnić lukę jak najbardziej przydatne. Tak samo Specnaz. Specnaz jest już o tyle dobry, że go można zrobić w wersji albo uniwersalnej, że ma werbę i RPG, albo z samym RPG-iem. To już do waszej dyspozycji, co wam tam bardziej będzie współgrać, czy potrzebujecie dodatkowej werby antyhelkowej, czy po prostu zwykłe RPG do bombienia w mieście. To jest po prostu lepsza wersja rozwiewki, jak wróg naprawdę dużo jeździ jakimiś pojazdami. Nawet ciężkimi, bo te specnazy mają 900 peny, to spokojnie sobie gdzieś tam wybomią. To jest, specnazy te generalnie są do tego, żeby czyścić lasy, ale w tym deku miejskim również świetnie się sprawdzają jakie takie uzupełnienie. To nie będzie core, ale to jest uzupełnienie, które dobrze będzie się wpasowywać. Do tego jeszcze, jeżeli chodzi o Recon, no to mamy tutaj BTR-y i tutaj BTR-y są w wersji najlepszej. Mamy konkursika zamontowanego oraz pancerzy górny. I to będzie jedyna droga BTR-a. Pozostałe będą taniutkie. I jak jednym korem tego deku są BTR-y, tak drugim korem, fundamentem jest piechota na walki miejskie. Aż 3000 punktów władowane w piechotę, to sporo. Kornety, klasyka, podstawa, ta lepsza wersja. Na mapach miejskich wysokie budynki dla kornetów, idealny cel. W sensie cel dla oponenta, żeby to bombić, no bo to naprawdę robi impact, zwłaszcza jak wróg gdzieś tam czołgami jeździ Abramsami czy samochodzikami, próbuje dostarczać piechotę, to takie kornety naprawdę potrafią mu przykrzyć. Także 4 oddziały kornetów. Tak samo igła, również w lepszej wersji, dodatkowe 10 punktów to niewiele, a naprawdę robi różnicę te 200 metrów. Ona jest w ogóle podwójna, także spoko się sprawdza, żeby gdzieś rozlokować na budynkach, na drugiej linii taką igłę, żeby pilnować, aby helki się nie przepalały, zwłaszcza, że teraz helki są tańsze, więc aż ich strata aż tak nie boli. Także klasyka, igła, kornet do trzymania linii. Mamy pierwszy element szturmowy, SSO. Zwykle SSO jak graliśmy, to ładowaliśmy w jakąś barbarę, ewentualnie kurgundę z batalionu pancernego i szturmowaliśmy bloki. Teraz troszeczkę meta się zmieniła. SSO dalej może szturmować bloki i wbijać, żeby tam wręcz walczyć w budynek, w sensie wróg okupuje jakiś blok, jakąś chatkę i wy desantujecie SSO do środka. Ale zwykle to się źle kończy. W sensie to SSO spoko wybije jednostkę, ale wróg gdzieś tam pełno ma swojej piechoty, jest ciasno, jest teraz meta, jest, że jest dużo jednostek, także takie bezpośrednie wbity na budynki już nie mają miejsca. Oczywiście dalej można to robić SSO, ale SSO ma też te bury. I bury są piękne w piechocie, oczywiście SSO w zwarciu. No chyba, że naprawdę potrzebujesz większej linii kornetów, to jeszcze możesz zrobić SSO kornetowe, tylko wtedy coś będziesz musiał wyrzucić. Dlatego możecie sobie sami dostosować deki do własnych potrzeb, nawet jak będziecie brali od zajączka. No i wtedy macie dodatkowego korneta. Są ludzie, którzy grają to SSO na daleko. Według mnie te 4 kornety spokojnie wystarczą. Jak ci nie wystarczą 4 kornety do trzymania linii, no to coś ewidentnie źle nie idzie. No chyba, że robisz marzinota, bo iluś wrogu cię puszuje, grasz, nie wiem, 1 na 2 czy 1 na 3. Ale generalnie SSO dużo lepiej się sprawdza w formie szturmowej, albo żeby bombić za pomocą burów z bloku naprzeciwko. To też jest bardzo dobra, wytrzymała jednostka piechoty. Jak już mowa o tych burach, on tutaj na plecach widzę, że ma, to trzeba zaznaczyć, bo może nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, że w Broken Arrow generalnie te RPG, wyrzutnie tych, co piechota ma, dzielą się na 2 typy. Przeciwpiechotne i przeciwpojazdowe. SSO na przykład ma przeciwpiechotny, bo ma dużo mniej peny i przede wszystkim tu jest zaznaczone, że może strzelać w piechotę. Natomiast na przykład takie motostrielki mają tego RPG przeciwpojazdami. Oni nie będą dużo peny, ale tym RPG-iem nie mogą strzelać w piechotę. W sensie można wymusić ręczny ostrzał, ale to nie jest tak efektywne, no i trzeba ręcznie wycelować, no to nie jest takie dobre. Generalnie jak chcemy mielić wrogą piechotę, czy na otwartym terenie, czy w budynkach, no bo generalnie mapa miejska, no to bierzemy sobie takie SSO, albo potem tam szturmowiki wam pokażę. Lećmy dalej. A, przypominam też, że SSO ma te flesze, nie? Więc oni tam bardzo fajnie wbijają w budynki, to dalej jest dobra jednostka szturmowa. Motostrielki. Ich jest aż 8. Ich jednym głównym podstawowym zadaniem jest taki, że są mięsem. Są mięsem, są tanim mięsem, a do tego są przeciwpancernym mięsem. Kosztują 60, 8 ich mamy załadowanych, 7 jednostek w oddziale, no i mają RPG, a właściwie 5 RPGów przeciwpancernych. 450 peny, to nie jest aż tak dużo. Jak ci przyjedzie jakiś Abrams, to od przodu go nie za bardzo będą mogli strzelać. Ale z większością pojazdów sobie poradzą. Jak będą w budynkach, to też będą z góry walić RPGów we wszystkie pojazdy. Te 400 peny też starcza na większość pojazdów, poza tymi najcięższymi. Mogą też spokojnie sobie z racji tego, że mają RPK,
to mogą też, będąc w budynku, efektywnie przygważdżać wrogą piechotę. No i skutecznie można ich trzymać po prostu jako jednostkę frontową, gdzie musimy na przykład, nie wiem, na punkcie postawić jakąś jednostkę, no to te motostrzelki idealnie będą się sprawdzać. No i mają też jeden granat dymny. Kto by się spodziewał, że mięso szturmowe dostanie granat dymny. SSO ma 4, nie? Więc to jest poezja. 4 granaty dymne na jednostce, to możesz sobie zadymić, możesz biec na punkt, zadymić tu, ona się przemieszcza, zadymić w drugim miejscu. Także im więcej granatów dymnych, tym lepiej. Bo generalnie ten dek jest dekiem szturmowym do miasta. Dekiem szturmowym do miasta, te kornety i igły to wiecie, to są defensywne, żeby była jakaś druga linia, ale generalnie to wszystko to jest taka szturmówka. Szturmóweczka. Lecimy dalej, szanowni widzowie, przedstawiam wam ognioczemienki. Pewnie niektórym z was są wam dobrze znane te jednostki z pięknymi, zapalającymi RPGami. Można stosować też wersję termobaryczną, dowoli sobie stosować, co tam wolicie. Zając zdecydowanie woli te zapalające, raz, żeby nie powielać zadań, które wykonują szturmowiki czy SSO, bo to oni mają te termobaryczne przeciwpiechotne RPG. Natomiast ci tutaj mają zapalające. Raz, że budynki wroga też można wypalać. Strzelają, że cały czas generalnie jesteśmy na walkach miejskich, także oni spokojnie, będąc z bloków, wystrzelają. Tylko trzeba ich szybko rotować, nie? Bo oni bardzo szybko będą tracić HP. A jak was gdzieś rzuci na obszar leśny, to ognioczemionki, jak to w lesie, też kawał lasu potrafią wypalić i nawet wroga trafić przypadkiem tym wypalaniem. Oni mają dedykowanego jednego z mecha BWP, tego BMO-1. On jest 4-osobowy. Raz, żeby wozić sobie te ognioczemionki. Dwa, że igła kornet też może zostać dostarczona, albo 2 razy snajpery, nie? I ten zmeszek jest dużo wolniejszy od BTR-y, ale jest też tańszy, nie? No i to jest fajne uzupełnienie, 4 takie, jakaś tam siła ognia. Jak potrzebujemy bardzo po taniości wrzucić, no to wtedy do tych ognioczemienków te BMO jak najbardziej pasuje. Dodatkowa faktoria to jest oczywiście no gorszy kornecik. Nie da się oszukiwać, gorszy kornecik, ale ma też plusy. Jego plusem jest to, że jest podwójny. O, proszę bardzo, sobie tutaj 2 maciaczków siedzi. O, nawet możemy ukryć interfejs, proszę bardzo. Dwa takie fagociki, jak gdzieś tam jeżdżą jakieś bukerki, strikery, leci na was jakiś push, nie wiem, ACV-y szybkie transportowe, to taka faktoria, bliżej na froncie ustawiono, bo ma dużo krótszy zasięg od korneta, 1800 metrów, a 1300 to jest gigantyczna różnica, jeżeli chodzi o walkę miejską. To jest de facto pierwsza linia, a druga, nawet trzecia, a tam półtorej, powiedzmy, rozstawienia. Ich 4 też rzuceni na walkę miejską. Jak wróg faktycznie ma jakiś tam zmechanizowany pancerny dek i wam nie starcza tych motostrielków, bo przypominam, że one muszą z tego RPG na blisko strzelić między budynkami, te 400 metrów, no to wtedy ta faktoria potrafi ratować, na przykład, nie wiem, na wyścigu o ropę nową, to ta faktoria z jednej strony, jak jest ta szeroka, środkowa ulica, no to idealnie z jednego punktu na drugi ma zasięg i kontruje jakieś tam pusze, a jest dużo tańsza, 60 tylko kosztuje, a nie tyle co kornet 90, także można... Jak mamy jakiś ryzykowny punkt, a potrzebujemy PPK, przeciwpancerny pocisk kierowany, no to wtedy faktoria tam ląduje, nie? Dobra. No i teraz kolejny core tego deku, jeżeli chodzi o piechotę, to są szturmowiki. Szturmowiki według mnie koniecznie w wersji termobarycznej. Ta szturmówka wam nie jest potrzebna, SSO robi za szturmówkę. Szturmowiki w wersji z RPG-iem termobarycznym. To jest RPG przeciwpiechotny. Tutaj jest zaznaczone, że można piechotę nim strzelać. I ich zadaniem jest polować na wrogą piechotę. W dół budynków, bombić w budynek naprzeciwko, gdzie wroga piechota jest, łapać wrogą piechotę na otwartej przestrzeni. Raczej zdecydowanie unikać pojazdy. Lekkie pojazdy z tego RPG mogą wybombić. Jakieś Humveeki, ACV-y transportowe. No ale to szkoda RPG-a. Zdecydowanie. Teraz generalnie cały czas jest ta meta, żeby RPG-ami bombić wrogą piechotę. Stakujesz swoje RPG, wróg stakuje swoje RPG, się bombicie. Jak za dużo nastakujesz RPG-ów, znaczy jednostek z RPG-ami, no to wróg ci zrobi przelot samolotem. Ale na walkach miejskich, że mamy budynek, wróg siedzi w budynkach naprzeciwko, wskakujemy w ten budynek, bombimy z RPG-ów, zanim wróg odda, my wyskakujemy, żeby nie oddał. Transporty szybki BTR-ami. No właśnie, i teraz tak, bo tutaj jest dużo BTR. Tu jest dużo BTR. To jest BTR-a za 65. Ona ma podstawową wieżę. Tutaj ten konkursik jest niepotrzebny.
Natomiast mamy dodatkowy pancerz górny, bo on kosztuje tylko 10. Kosztuje tylko 10, a znacząco zwiększa wartości pancerza i ta wtedy BTR jest w stanie dłużej wytrzymać. I teraz tak, korem deku jest ta piechota oraz są BTR-y. Dlaczego BTR, a nie zmeszki? Przede wszystkim BTR-y są dużo szybsze, bo te wszystkie BWP 1, 2 i 3 jadą po tam 65-70 na godzinę. To jest 30 km, to jest bardzo dużo, zwłaszcza w pierwszej fazie. To jest niesamowicie dużo i przy wszystkich szturmach, przejazdach między uliczkami to też robi robotę, bo zanim wróg gdzieś tam cię namierzy z tego towa, z javelina, to ty na mapie miejskiej tą BTR-ą przejeżdżasz, jesteś za budynkiem, nie jest w stanie strzelić. A BWP, raz, że żeby on był sprawny, to trzeba w niego więcej punktowo załadować. Więcej punktowo. Już nie mówiąc o jakichś tam bułatach, kornetach, bo to totalnie bezużyteczne, za drogie, a spadnie na strzała. No i jest za wolne, nie? Kolejna ważna rzecz jest taka, że to jest połączenie, pamiętajcie, zmotoryzowanej z zmechanizowaną. I teraz tak, batalion zmotoryzowany generalnie ma w oddziałach 4-osobowe i 8-osobowe jednostki, nie? SSO, igła, kornety i tak dalej. Natomiast zmeszki są generalnie 7-osobowe. Tu Motorstrajki 7-osobowa, Faktoria 7-osobowa, Szturmowiki 7-osobowa. I jakbyście zaczęli korzystać z BWP-ów do transportu, to już takie SSO nie wejdzie, nie? Taki specnaz nie wejdzie. I uwierzcie mi, ja kiedyś popełniłem ten błąd i zacząłem rozkminiać, czemu mi oni nie wchodzą do tych zmechów. Dopiero po chwili ogarnąłem, że brakuje jednego miejsca siedzącego. Niestety Broken Arrow jest fatalnym symulatorem i tutaj nie da się takiego maciakowego mobika wsadzić na pancerz tego zmecha. On musi mieć miejsce siedzące w zmechu. Także też ze względów logistycznych, jak jest totalny młyn, potrzebujecie dużo rzeczy na mapie klikać. To wierzcie mi, nie ma czasu ogarniać, kto może wsiąść w BTR, a kto z mecha. Także to jest kolejny powód, dlaczego BTR-a. Tańsza, wydajniejsza, szybsza, lepiej sprawdza się na miejskie pole walki. A wbrew pozorom ma podobną siłę ognia do pyrkania. Tym BWP-em i tak nie będziecie polować na wrogi jakieś tam Bradley'e, czołgi i tak dalej, nawet z czymś takim. Bo chłopów po prostu was zadymi, pancerz ten aktywny, wrogie towy. Nie opłaca się totalnie. To już lepiej sobie więcej tych BTR szybszych wystawić, które lepiej się sprawdzą w pierwszej fazie, żeby dojechać na punkt, z jednostkami wyrzucić, czy szturmować się między budynkami, zanim wróg zdąży załadować javeliny, czy nawet z RPGów na blisko strzelić. Także, a ta BTR z tym działkiem też świetnie ostrzeliwuje jednostki piechoty na blisko. Tak więc do transportu, bo żeby było 10 000, możecie zrobić tak samo, albo się pobawić, żeby inaczej troszeczkę te punkty rozłożyć. Ja tu mam 3 lepsze BTR-y w Reconie. One są akurat na polu pancerz górny z konkursem. Natomiast w piechocie jest 8 BTR z podstawową wieżą i lepszym pancerzem. Do tego 4 te zmeszki ognioczemionkowe. Najtańsza wersja, najtańsza. To po prostu ma mieć 4 miejsca siedzące i być tanie z tym działkiem. Ten pancerz tutaj, no dobra, no robi różnicę, ale nie dostajesz dodatkowego dymnego. Ja nie dostaję też lepszej wieży, także pal licho. I jest jeden bumerang. Jest jeden bumerang, generalnie SSO, żeby bumerang dla elity, dla zarządu. Reszta niech jeździ BTR-ami. Bumerang aż 130, no akurat lepsza wersja z tym, z pancerzem górnym i tym pancerzem obrony aktywnej, jeden dymny, no i lepsza wieża. Słuchajcie, jakby niektórzy stosowali, jakby powszechnie stosowano zajęcze deki, to niektóre wojny faktycznie kończyłyby się w 3 dni. O, tak jako ekspert wam powiem. Dobra, Recon wytłumaczony, piechota wytłumaczona, czołgi. Czołgi tu robią za support. Mamy arenkę T-72 w wersji najlepszej. Tutaj najlepsze te pancerze władowane i lepszy silnik, żeby to jakoś jeździło. Ma 2 dymne, ma 4 aktywne, to ma generalnie kupować wam czas, jak się pojawią wrogie czołgi mocne. W sensie, no z Abramsami może walczyć, nie? Ale jak się pojawi Abrams trójka Trophy, no to może być problem. Ten problem inaczej będziecie rozwiązywać też, żeby ostrzeliwać z działa piechotę za pomocą tych hajeków, które ma wmontowane. Kosztuje 300, więc to nie jest aż taki drogi czołg. 2 takie arenki spokojnie wam wystarczą. No i macie tańszą wersję T-72 za aż 165, promocja. Ona ma tylko 2 dymne.
No i to jest taki, jak chcę powiedzieć, mięsny czołg. Najgorsze działo, pancerz wrzucony, żeby to chwilę dłużej wytrzymało. Bo to jednak już robi różnicę te wartości, jak sobie porównamy, a kosztuje tylko 20. No i lepszy silnik, żeby faktycznie gdzieś tam szybciej się przemieszczał po tej mapie i dojeżdżał na punkt, bo i tak jedzie tylko 70 na godzinę. To nie jest dużo, przypominam. To był jeden z powodów, dlaczego wolimy BTR-y od Zmecha w tym deku. Także czołgów jest 5. Wiem, że teraz czołgi wróciły do łask, ale na mapach miejskich, zwłaszcza zamkniętych, czołgi aż tak przydatne nie są, a jest bardzo dużo elementów, żeby te czołgi wybombić, więc te czołgi robią tutaj tylko za support. Inaczej będzie, jak traficie na jakąś otwartą mapę, no to tam faktycznie brak tej jednostki pancernej może zaboleć, także ten deck dedykuję generalnie na mapy miejskie. Do tego mamy Chryzantemu w wersji... Aha, bo to jest Kornet, a ulepszone jest Chryzantemu. No to ulepszone mamy Chryzantemu. 1700 metrów zasięgu, to jest całkiem sporo, na przykład tyle co Kornet. Ma całkiem sporo wytrzymałości. Szkoda, że to nie ma dymnych, ale ten jego chryzantemowy strzelacz może bombić po piechocie, to jest fajne, nie? 1100 w ogóle penetracji. Każdego Abramsa wam wyklika wybombić. Prawda, tylko 12 damage, ale fajnie, że to może też strzelać po piechocie, nie? Generalnie uważać, bo to dość drogie. Nie ma dymnych, nie ma tego, więc jak wam gdzieś wpadnie wroga piechota dobiegnie, no to on niewiele zrobi, ale z daleka, na jakąś trzecią linię, drugą, żeby w razie czego bezpiecznie wycofać między budynkami albo w krzaczkach w mieście znaleźć, się przyda. Podobnie szturm, dużo tańszy 60, 1800 metra też, ma w ogóle większy zasięg. Wow, też fajne. Ataka. Minus jest taki, że one nie mogą strzelać w czasie jazdy, nie? To czasami trochę zaboli, że na przykład się wycofywać i strzelić. No muszą stać w miejscu i wypuścić tam swoją rakietkę. To jest ciekawostka, że one mają te automatyczne ładowanie, także nawet jak będą tam pod jakimś ostrzałem, to zdążą spokojnie sobie załadować i wystrzelić pocisk. To niewiele się przyda, bo one są dość papierowe mimo wszystko. Ten to w ogóle jest papierowy. Ale jako uzupełnienie, dodatkowa tam tego ostrzał z tych PPK albo przeciwpiechotnych, jako dodatek, jak trzeba się tam gdzieś bardziej bronić i faktycznie wróg jeździ tymi czołgami po mieście, nie jesteśmy w stanie ich upolować, jakąś uliczkę dłuższą trzymać, to się przyda. Myślę, że skończę wam już na szybko prezentować deck, bo tutaj już zostały same supporty, helki i powietrze i potem wam mniej więcej wytłumaczę, jakie są założenia tego decku, jak tym najefektywniej grać. Najpierw wam przedstawię jednostki. W support mamy 2300, więc też całkiem sporo. S300 w formie faworyta tego droższego, to jest faworyt to chyba najlepsze S300, nie wiem, jakoś najbardziej efektywne z tych wszystkich rosyjskich AI-ów dużych. Także te bydlaczki potrafią postrącać, zwłaszcza, że teraz łatwiej namierzają wrogi cel. Dwie takie bandyty, tunguski, bardzo fajne, przyjemne, wersja pośrednia tunguskowa, M1, pancyr, dodatkowe 50 punktów. To prawda, zyskujemy troszeczkę zasięgu i obrażeń, ale nie warto przepłacać. Nie warto przepłacać, bo ten pancer i tak będzie strzał po helkach, a te dodatkowy zasięg niewiele się zdaje, bo wtedy jest duża szansa, że ta rakieta po prostu straci cel i tak nie doleci. Także tak tunguska idealnie się sprawdza. To i tak jest 200 punktów w antiera. On jest generalnie do strącania helek. Balistyki też wam jakieś pościąga, te kierowane latające. Oczywiście jak lecą antyradary, no to czasami ściągnie antyradar, ale generalnie wyłączamy. Może też brać udział w ofensywie za jednostkami szturmującymi. Wróg chce was zgasić helką. Taka jedna tunguska gdzieś tam się czai, jeździ 65 na godzinę, więc nie jest tak źle. Może też po piechocie bombić z tych Brytów. Tych dwóch działek 2A38M. To robi całkiem sporo damage. Także te tunguski są naprawdę fajne. I uwierzcie mi, nie ma sensu przepłacić tego pancyra. Nigdy nie widziałem sytuacji, kiedy pancyr faktycznie by te 50 dodatkowych punktów pancyra by się sprawdzało. Ural transportowy, tu można w razie czego chyba wrzucić tego większego Urala, ale według mnie te 4 tony sapli są wystarczające. Nie ma sensu więcej sapli stakować. Przypominam, że generalnie walczymy w mieście, więc to jest close combat mimo wszystko. Łatwiej te saple spotnąć i od strony oponenta. A ja wolę sobie takie 4 ton sapli podrzucić gdzieś bliżej nawet linii frontu,
i zaryzykować, że mi je zbombią, niż tam te 8 czy ileś wrzucać i jak zbombią, to wtedy bardziej będzie boleć. Także częściej jeździmy tym Uralem, ale 4 ton sapli jak najbardziej wystarczy. On też ma niskie cooldowny, także jest git. To jest fajne. To jest fajne. Fajny bydlaczek, bardzo fajny bydlaczek. Szkoda, że tylko 2 można takie wrzucić. 270 to jest drogie i uwierzcie mi, że jak zaczniecie wkurzać tym przeciwnika, a będziecie wkurzać tym przeciwnika, jak będziecie dobrze z tego korzystać, to będzie dla niego pierwszy priorytet na jakieś bombienie za waszą linię. Bo to ma porąbany zasięg, jak na artylerię z laserem, 15 damage. Szkoda, że tylko 2 takie można wrzucić, ale spokojny jest do bombienia na wrogie pojazdy, wrogą piechotę. Można też bombić po piechocie w budynkach jak najbardziej. Widzicie jakiś, nie wiem, towy w wysokim wieżowcu, zespotowaliście swoimi diversantami, dajecie laserek i takie 2 malki wykurzają tego towa, albo na kilka salw go masakrują. Generalnie po każdej salwie zaliczam rotowanie tą malką, bo na wyższym poziomie elo to jest priorytet, gdzie oni wam będą to albo bombić swoją artą, albo nawet jety przepalać, żeby wam to zniszczyć, bo to jest drogie. Dość wolno to ładuje po wystrzelaniu amunicję. Chociaż teraz chyba skrócili w ogóle czas tego przeładowania. Ale co najgorsze, to po zniszczeniu ma wysokie cooldowny. To jest 14 minut, żeby można ponownie to wezwać. Także to jest de facto jedna faza bez tej potężnej artylerii. Także to jest potężne, ale utrata boli. Także 1-2 salwy i od razu gdzieś leciutko nawet rotujecie, żeby wam tego nie ostrzałem kontrbateryjnym nie ściągnęli. Ale dobrze wykorzystane robi taką robotę. Gradzik. No, z Gradzikiem jest inna historia. On ma jeszcze wyższe cooldowny, ale generalnie nikt na tego Gradzika nie zwraca uwagi, a to błąd. Dlaczego? Bo na mapie miejskiej bierzemy zapalające, bierzemy 2 takie Gradziki i one może nikogo żadne jednostki wroga nie zniszczą, nie wypalą, żadna czaszunia gdzieś tam się nie pojawi, że po ostrzale, że zniszczyliście, ale to wkurza, to irytuje i zmusza wrogą piechotę do rotacji. Możecie mieć 2 takie grady, one są tanie, 175. One robią salwy generalnie, mają 40 amunicji, salwy po 20 są spoko, bombicie jakiś obszar na zmianę i możecie praktycznie przy rozsądnym rotowaniu strategiczny obszar, gdzie wróg ma na przykład, nie wiem, rozstawić kornety, czy ma swoją obronę, możecie non-stop taką rotką ostrzałów z gradów wypalać. Wroga piechota nie może siedzieć w tym ogniu. Może ten rozrzut gradów i obrażenia do napalmu z zapalającej wersji nie zniszczy jednostki, ale cały czas będą miały to przygwożdżenie, nie będą efektywnie strzelać, no i gdzieś tam powoli to HP będzie spadać, nie? Bo ja wam nie pokazałem, że Majka w tej amunicji naprowadzeniowej, to jest kluczowe, żeby ona miała amunicję na laser. To jest droższe, ale to jest warte swojej ceny. W ogóle amunicja, artyleria laserowa dalej według mnie jest za mocna. Gradzik zapalający. Są też ambitne jednostki, które robią grada dymnego i szturmują. On też by się tutaj sprawdził. To jest bardziej już pod teamowe granie, jak chcesz gradem pół mapy zadymić. Ale jak gracie solo, to wtedy akacja wchodzi. Akacja, 2 takie akacje. To jest ta tańsza wersja. Ta akacja generalnie jedyne co ma robić, to ma dymić. Tak jest. 1 wystarczy, 2 jak macie więcej dymienia, albo jak wam zniszczą, to druga, ona kosztuje 80. Zaznaczacie sobie, dymicie, przez ten dym przejeżdżają betery, na szybko desantują się. Fajna sprawa. Zasięg 4000 metrów na dymieniu to też jest spoko. To jest Nona. Ta Nona dostała nerfa, ja nie wiedziałem, zastanawiałem się, czy nawet jej nie wyrzucić, bo wcześniej ta Nona była OP. Nikt z niej nie korzystał. Zając odkrył potęgę Nony. Nona to też jest w ogóle na podwoziu BTR-y, nie? To jakby kolejne 3 BTR-y. Ta Nona jest w WDW i w zmotoryzowanej. Ta w WDW generalnie pozostała bez zmian, natomiast w tej zmotoryzowanej zabrali pociski dymne. I to było przerażające połączenie. Jak dobrze wykorzystywałeś tą Nonę, stakowałeś takie 3. To jest na podwoziu BTR-y, więc jedzie 80 na godzinę. Bardzo szybko się rozpędza, sobie jeździsz po mapie. Ma mały zasięg, powiecie, ale ma wystarczający zasięg. 3 takie Nony na laser strzelały jednocześnie, bardzo szybkostrzelność, przeładowanie. To bombiłeś sobie Leoparda, Abramsa od tak. Dodatkowego podjeżdżałeś szybko, dymiłeś linię frontu, bo one mają bardzo szybkostrzelność wbrew pozorom. To sobie błyskawicznie dymiłeś, wróg zobaczył dymy, zanim się zorientował, przygotował, to ty już beterami puszowałeś. Także dalej można zostawić tą Nonę dla tych pocisków laserowych. One dalej robią robotę, no ale już nie zadymimy.
Ona jest dyskusyjna, nie miałem w sumie pomysłu, czym ją zastąpić. No niby są jeszcze tulipanki. Można wywalić, nie wiem, 3 none i dać jednego tulipana. Tulipan, chociaż nie wiem, czy jeden tulipan nie ma sensu. Wtedy zamiast grada. No to już do własnej dyspozycji, nie? Można sobie zmieniać ten deck. To jest właśnie fajne. Nawet jak ja wam jakiś deck zaprezentuję, rzucę jakiś pomysł, wy go możecie nawet skopiować. On będzie na naszym Discordzie do pobrania. To potem i tak możecie go pod siebie zmieniać, pod swój styl gry, czy pod ekipę, jaką gracie. Nona wersja, powiększony zasięg i bez pancerza. To jest zbyt szybkie, żeby zostało trafione. Dobra, lecimy dalej, bo zając się rozgadał, a to jeszcze helki. Helki. Klasyka, ochotnik. Przypomnę, że helki są teraz tańsze. 2 ochotniki S8 rakiety. Tutaj ataka. Te igły wam są niepotrzebne. Ataka za 70 do kontrowania wrogich pojazdów. No i powiększony radar, żeby 2400 zasięgu spotowania. Fantony. Phantom to jest coś pięknego. To jest moje odkrycie tego patcha. Co tutaj ładujemy? Ładujemy 4 razy R60. To jest najlepszy pelot. Pociski do ściągania helek i samolotów, ale głównie helek, jakie możesz zamontować na helkę. I tylko Phantom może to mieć, bo generalnie chyba wszystkie maciakowe rosyjskie helki, jak coś już ładują, to ładują igły, nie? A Phantom jako jedyny, jeżeli się nie mylę, może załadować R60. Są dużo mocniejsze i mają większy zasięg. I te wszystkie jakieś Comanche, Guardiany, to wszystko spadnie. To wszystko spadnie. A co jest najlepsze, że on jest tani. On jest tani i go rzucasz w pierwszych minutach. Lecą jety i lecisz tym Phantomem sobie na dole. Dlaczego? Po pierwsze, jak wróg leci helkami, robi desant amerykański, jakieś Ospreje czy te helki ze stealthem. Nie pamiętam, jak one się nazywały, ale są w tej specjalnym batalionie, co to mają podwyższone krycie. To ten Phantom sobie to wszystko wyklika, tą R60. Jak jedzie wroga kolumna pojazdów szybkich, typu ACV-y, jakieś Humveeki, to on z S8 to sobie wybombi, a co najważniejsze da wam spota, nie? Więc rzucanie helki na start to jest jedna z mocniejszych rzeczy, jaką możecie zrobić. Oczywiście to można skontrować, jak rzucacie taką helkę, a wróg wygrał bitwę powietrzną na jety, no to może wam strącić tą helkę. No ale to jest tylko 145 punktów, niewiele. Także bardzo gęsto polecam rzucać jedną helkę na start, która jest antyhelkowa, ma jakieś tam rakietki do bombienia lekkich pojazdów, a po trzecie da wam spota, bo zobaczycie po pierwszych sekundach bitwy, co jedzie w waszym kierunku i możecie gdzieś tam się przygotować, zdecydować, co zrobicie dalej. Czy chłop jedzie od razu Abramsem, czy jedzie spam Humveeków. Ta helka właśnie świetnie to sprawdza. No i jeszcze jest Mi-24K, w wersji też rakietowej oraz tutaj zasobnik dorzuciłem. Jego zadanie jest bycie tanią helunią taką na przepałę, ale ma też jedną fajną rzecz, ma laser. Tym laserem też można świecić, naprowadzać artylerię swoją, tylko laserowanie helką jest niebezpieczne, nie? Bo ta helka musi gdzieś tam na linii frontu się pojawić i wróg generalnie wam tą helkę zespotuje, nie? Ona co prawda będzie poza zasięgiem Stingerów, Shoradów, no ale wróg może się uprzeć i podciągnąć bliżej tego Stingera tylko po to, żeby tą helkę zdjąć, nie? To nawet nie będzie musiał daleko gdzieś tam się zapuszczać w kierunku waszych linii. Bo generalnie jak gracie mapę miejską, to się robią takie linie frontu. Pierwsza linia to są powiedzmy jakieś tam szturmowiki z waszej strony, które się wypalają, z drugiej strony są rangery na pierwszej linii, czy jakieś tam, nie wiem, mech inżyniery też z tymi RPG-ami przeciwpiechotnymi. Jest druga linia, to są powiedzmy z waszej strony są to kornety, igły, z drugiej strony są towy, stingery, nie? I trzecia linia to jest tam jakaś artyleria i patrioty czy S-300, no powiedzmy. Tak w dużym uproszczeniu, jak wyglądają te bitwy. Samoloty, proszę państwa, samoloty. 1200 samoloty, to jest mało, bo samoloty są drogie. Mamy głównego fightera Zawadiakę, Su-27SM. 4 razy R77 na 7 km. Generalnie tym jetem jesteście w stanie każdy pojedynek powietrzny wygrać. 2 razy R77. 2 razy R27. I to jest odpowiednio na 7, 3 i 2 km. Tutaj jeszcze dodatkowe 73. I do tego mamy ECM-y wrzucone, żeby podkręcić nadlatujące pociski. On ma dość dużą promień skrętu, w sensie mały promień skrętu,
mniejsza wartość. Może nie jest najszybszy, bo chyba są jeszcze szybsze jety, ale ma duży promień skrętu i można fajnie rakiety wymijać. Trzeba klikać, manewrować, góra-dół, używać dopalacza i można naprawdę rakiety wymijać wroga. I ładnie, jedyny jego minus jest taki, że nie ma na 9 km rakiet. Jakby miał jeszcze na 9 km, to masakra. Jak on by był mocny, ale taki jeden jet wam spokojnie wystarczy. MiG-29 SMT, on ma kasetówkę. Tu wrzucacie kasetówkę, tu wrzucacie kasetówkę za 60, tutaj już pusty, żeby był po prostu tani. On kosztuje 270. Co najważniejsze, ta kasetówka to jest bomba hamowana. Bomba hamowana, inaczej bomba oporowa, to jest to, że on nie musi przed zrzutem bomby zwiększać pułapu. On cały czas może lecieć na niskim pułapie. Latamy jetami szturmowymi, bombowcami, jak się da, na niskim pułapie, bo wtedy jest mniejsza szansa, że później nas wykryje wrogie AA. W sensie nie szansa, tylko po prostu później nas wykryje, bo leci na niskim pułapie. A generalnie jak ta bomba nie jest hamowana, to on przed zrzutem musi się podnieść, żeby zrzucić tą bombę. Rozumiesz? No. Kasetówka jest generalnie na pojazdy, tak? To chyba wiecie. Kasetówką generalnie chcemy bombić wrogie pojazdy. Lekkie, ciężkie. Po piechocie też można. Artyleria fajnie dostaje tą kasetówką. To jest moje odkrycie. Przyznaję się. Ludzie zaczęli, przynajmniej u nas, żbiczki kopiować i to jest bardzo mocne. Su-25, szturmowe. I powiem wam, że to ciężko skontrować. Po stronie amerykańskiej naprawdę ciężko to skontrować. Jedyna efektywna kontra to wróg musi mieć z tyłu przygotowanego fightera, który krąży wokół respa wroga. I jak wrogowie widzą, że wyrzucacie jakiegoś bombowca jeta, to on już czeka i od razu leci na speedzie, żeby go przechwycić. Dlaczego? Bo to jest tak, ładujecie przeciwradarowe razy 2, ładujecie powietrze-ziemia, to jest ten kierowany, i do tego S8 40 razy i do tego jeszcze zakłócacz. I to wam wychodzi 260, więc to nie jest drogi szturmowiec. Macie antyradary, jest szansa, że zdejmiecie wrogie AA, patrioty. A nawet jak nie zdejmiecie, to przede wszystkim Patriot broni siebie. Więc zamiast wrogie AA strzelać wam po tym SU, to próbuje skontrować wam te antyradary, dzięki czemu ten wasz szturmowiec dolatuje. I generalnie zadaniem tego szturmowca, w tej wersji oczywiście, jest ściąganie wrogich ciężkich pojazdów, czy tam artylerii, pojedynczych, dużych, spasionych celów, wartościowych celów, jakieś Abramsy, jakieś, nie wiem, K9, jak dolecicie, nawet Patrioty dolecicie, wybombicie. On potrzebuje spota, cały czas musicie mieć czołg, pojazd wroga zespotowany, żeby on użył tych rakiet KH-25ML, tych powietrze-ziemia. I teraz po tych patchach zmienili te samoloty szturmowe. On już nie potrzebujesz na samolotach szturmowych typu Su czy Thunderbolt robić tego przelotu bombowego, że zaznaczasz obszar, tylko możesz mu bezpośrednio klikać jednostkę prawym przyciskiem myszy, nawet możesz shiftem mu rozkazy zakolejkować i on sam sobie to wszystko wybombi, co sprawia, że w końcu to jest grywalne i to jest niesamowicie mocne w tym rozłożeniu. No i S8, bo on też świetnie z tej S8 wybombi piechotę, z tego działka też. Nie wiem, strzelam, że w 70 przypadkach on przelatuje przez pierwsze dwie linie wroga. No dobra, może przesadziłem, w 60 przypadkach zrzuca z siebie wszystkie antyradary, wszystkie kierowane i całe S8 i zostaje mu to działko, ale jest za linią wroga i możesz palować na Patriota. Także jest duża szansa, że on przeżyje pierwszą linię, jeszcze wleci wrogowi i będzie po Patriotach bombił. Niesamowicie mocne to jest. Ze strony amerykańskiej Thunderbolta tak się nie da zrobić A10, bo on nie może mieć kierowanego Thunderbolt. Harriera można tak zrobić. I wtedy tam amerykański Harrier, ten chyba pierwszy, ten lepszy, bo są dwa Harriery, ale to ten pierwszy z antyradarem, bo go robisz w podobny sposób i działa w podobny sposób. Ale naprawdę polecam to SU. Oczywiście tu to SU możecie sobie sami modernizować, możecie wywalić mu to KH, w sensie te pociski powietrze-ziemia kierowane i władować więcej S8 na jakieś bardziej papierowe cele, na jakąś piechotę. Ale ja lubię to SU jako właśnie kontrę na wrogie pojazdy. W sensie wróg może jeszcze zadymić czołg. Tak, jak wróg zadymi ci czołg, no to wtedy tracisz spota i ten SU nie może strzelić z tego. To jest w sumie kontra też, no. Ale to się szybko dzieje i rzadko kiedy wróg zdąży zadymić. Wszystkie pojazdy, które widzisz. Tak. Mamy jeszcze Su-24. To jest mały, szybki bombowiec. Faby 500 razy 8. Proszę bardzo, za 100 tutaj. 100 tutaj, kolejne.
I tutaj cokolwiek najtańszego trzeba wrzucić te R60. Szkoda, że nie da się zrobić, że pylony są całkiem puste czasami. Jeszcze 30. Te R60 generalnie są niepotrzebne. To też jest bomba hamowana oporowa, więc on to będzie zrzucał z niskiego pułapu i praktycznie zawsze wam powinien dolatywać. Wrócić może już nie, ale to jest, on kosztuje 380, w sumie najdroższy. Ale te 500 ładnie bombią piechotę, budynki, pojazdy. I tu już robicie normalny przelot bombowy. Dobra. To jest łącznie 10 000 punktów. Korem tego deku są piechota do walki w zwarciu, szturmowiki, ognioczemiki, SSO do walki z wrogą piechotą, motostrielki, no i powiedzmy specnaz do bombienia na blisko wrogich pojazdów w mieście. Do tego BTR-y, żeby szybko się przemieszczać i tymi BTR-ami gdzieś tam wspomagać naszą piechotę. Te BTR-y są taniotkie, 65 kosztują, szybkie cooldowny, więc ich strata nie boli. I generalnie robicie impact na rozgrywkę. Zwykle tym deckiem, jak zaczyna się rozgrywka, żeby wydać te pierwsze 1000 punktów, to zwykle wystawiam jednego jetta, bo zwykle walczymy o to powietrze. Oddanie wrogom powietrza na start strasznie boli. Jak oponent gra to powietrze, bo zrobi wam desant helkami, zacznie was bombić, także o powietrze zwykle się walczy. Także to Su-27 spokojnie te wszystkie Raptory, Hornety ściąga. Także na start Su, ja tak zwykle robię, mogę wam podpowiedzieć. Su, 2 razy szturmowiki w tej lepszej BTR-ze na punkt, lecimy się klepać z te BTR-y z kornetami, znaczy konkursami do ściągania pierwszych wrogich pojazdów. 2 szturmowiki, 2 lepsze BTR-y, do tego ładujemy Urala i do Urala wsadzamy tak, igłę, korneta, bodajże 3000 sapli. Kornet, no to żeby zrzucić, jak szturmowiki lecą na punkt się klepać, no to kornety, jakiś budynek sobie znajdziecie troszeczkę z tyłu, żeby asekurowały ten szturm. Jakby przyjechał, nie wiem, jakiś Abrams na start, albo nie wiem, Bradley'e leciały, czy ACV-y wyrzucać piechotę, to sobie kornecik. Igła, jakby chłop leciał z helką na start. Ten Ural jest troszeczkę wolniejszy od BTR, także trzeba uważać. Jak wróg też rzuca helki na start, no to może być tak, że te BTR-y ze szturmowikami troszeczkę wam odjadą od Urala, który wywiezie igłę. Ta igła jest właśnie kontrą na te wczesne helki. Także trzeba uważać. To nie będzie duży dystans, ale żebyście się pilnowali, bo wtedy wam helka te BTR-y może wybombić. No i na start oczywiście leci Phantom z S8-kami, R60-kami do ściągania wrogich helek, do bombienia wrogich lekkich pojazdów, piechoty, albo po prostu do spotowania, zawsze się sprawdzi. I to wam daje łącznie 1000 startowych punktów i ja tak zwykle otwieram sobie na mapach miejskich, jeżeli chodzi o nasz deck BTR Spammer. Także, proszę Państwa, główne założenia tego decku przedstawione, poszczególne jednostki, co mają robić, omówione, opening omówiony. Dalej możecie sobie po prostu pobrać ten deck z naszego Discorda znajomego, modyfikować. Jak macie pytania, to tam jest zawsze grono ekspertów. Jak szukacie ludzi do wspólnych gierek w Broken Arrow, bo z randomami to jest różnie, najlepiej sobie na naszym Discordzie zbierać ekipę. Od najniższego elo, świeże żbiczki po nawet 3500 elo topka też na naszym Discordzie znajdziecie. Czy luźne gierki z widzami 5x5 czy 3x3 nasze turniejowe. Proszę Państwa, to by było na tyle. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się podobał. Dajcie znać, co sądzicie o takim formacie, że tu jest kamerek, tu jest zając. Tu jest deck omawiany, a pod nami jest filmik z tego decku. Proszę Państwa, dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Przyszłe deki w następnych odcinkach. A jak macie jakieś pomysły na deck, no to zapraszam podzielić się. Na Discordzie z chęcią omawiamy i doradzamy, jakie deki zmontować. Trzymajcie się, do następnego. Cześć.